Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Po ogromnym sukcesie Warhammer 40,000 Space Marine 2 Sega postanowiła zaoferować graczom odświeżoną wersję pierwszej odsłony serii w postaci remastera Mastercrafted Edition. Premiera nowego wydania spotkała się jednak z krytyką graczy, głównie ze względu na niewielką liczbę zmian, które nie usprawiedliwiają wysokiej ceny. Obecnie zremasterowana gra posiada na platformie Valve w większości negatywne opinie, a niektórzy gracze sugerują, że zamiast osobnego produktu powinna to być darmowa aktualizacja do znacznie tańszej wersji Anniversary Edition, albo przynajmniej wydawca mógłby zaoferować zniżkę posiadaczom oryginału. Sega nie pozostaje obojętna na uwagi graczy. Wydawca już zapowiedział szereg łatek, rozszerzając możliwość zwrotu gry oraz faktycznie oferując korzystniejszą cenę dla posiadaczy Anniversary Edition. Wszystkie osoby niezadowolone z zakupu będą mogły zwrócić grę do 10 lipca tego roku, nawet jeśli przekroczyły regulaminowy próg 2 godzin rozgrywki. Jednocześnie także do 10 lipca posiadacze wydania Anniversary Edition mogą kupić remaster o 50% taniej. Zniżka ma zostać automatycznie naliczona po dodaniu produktu do koszyka. Studio Night Dive ogłosiło nowy termin premiery konsolowej wersji remastera System Shock 2. Zgodnie z zapowiedziami odstęp między debiutem na PC i innych urządzeniach nie będzie znaczący. System Shock 2 25th Anniversary Remaster trafi na konsolę już 10 lipca. Mowa o wersji na obie ostatnie generacje PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Twórcy zapewnili, że gra zadebiutuje w wersji obejmującej wszystkie aktualizacje wydane do tej pory na PC. Odświeżone wydanie klasyka jest już bowiem dostępne poprzez Steam, GOG i Epic Game Store. Na platformie firmy Valve omawiana pozycja zbiera bardzo dobre opinie, a gracze chwalą liczne udogodnienia i ulepszenia graficzne. Oczywiście sama rozgrywka pozostała nienaruszona. Produkcja oferuje poprawione modele 3D, animacje, oświetlenie i tekstury w wyższej rozdzielczości. Nie zabrakło wsparcia dla modów, obsługi wysokich rozdzielczości oraz monitorów ultrapanoramicznych, a także sterowania dostosowanego do współczesnych kontrolerów, w tym pada DualSense. Tryb multiplayer obsługuje crossplay, co oznacza, że zagramy z użytkownikami innych platform. Jak informuje serwis Eurogamer.net, wydawca Krafton w opublikowanym komunikacie prasowym potwierdził, że dotychczasowy zarząd studia Unknown Worlds, odpowiedzialnego za tworzenie gry Subnautica 2, został odsunięty od obowiązków ze skutkiem natychmiastowym. Dwóch współzałożycieli i reżysera projektów zastąpił weteran branży Steve Papoutsis, wcześniej kierujący m.in. studiem Striking Distance, znanym z The Callisto Protocol. Wydawca obiecuje, że dla nowego kierownictwa priorytetem będzie utrzymanie rozpędu produkcji i dostarczenie fanom jak najlepszego doświadczenia w wyczekiwanym od dawna Subnautica 2. Prawdopodobnie przyczyną tej zmiany było niezadowalające tempo prac nad powstającym sequelem i pojawiające się opóźnienia. Warto zauważyć, że według wcześniejszych zapowiedzi Subnautica 2 miałaby zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze przed końcem tego roku. O ile te plany nie ulegną zmianie, nowy kierownik ma zaledwie kilka miesięcy na doprowadzenie projektu do zadowalającego stanu. Jeśli chodzi o docelowe platformy, to gra będzie dostępna na PC poprzez Steama, Epic Game Store i Game Passa oraz na konsolach Xbox Series X i S. Plotki o kolejnych zwolnieniach w dziale Xboxa znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Według Seattle Times globalna liczba zwolnionych pracowników w całej firmie sięgnęła w ostatnich dniach 9100 osób. Niestety przy okazji skasowano też niektóre projekty i rozwijane gry. I tak produkcja Everwild została anulowana. Co ciekawe, w lutym tego roku Phil Spencer sam przypomniał o tej ślicznej produkcji, zapewniając, iż wciąż ona powstaje, a jej twórcy otrzymali wystarczającą ilość czasu, by ją dokończyć. Inna sprawa, że od zapowiedzi minie w tym roku 6 lat, a projekt w jakiejś formie istnieje od około dekady. Podobny los spotkał także świetnie zapowiadającego się FPS-a Perfect Dark, którego ostatni zwiastun mogliśmy oglądać w zeszłym roku, ale od zapowiedzi samej gry mija już 5 lat. Tym samym zlikwidowano całe studio The Initiative, które odpowiadało za ten właśnie projekt.
Deweloperzy z chińskiego Everstone Studio zaprezentowali nowy zwiastun swojego nadchodzącego RPG akcji Where Winds Meet. Przy okazji zapowiedzieli, że gra najpierw pojawi się na konsolach PlayStation, PC-tach i prawdopodobnie urządzeniach mobilnych. Posiadacze Xboxów będą musieli poczekać co najmniej 6 miesięcy na premierę. Sama data debiutu nie została jeszcze ustalona, ale według planów zagramy w tym roku. Przypomnę, że Where Winds Meet to RPG akcji, które przenosi nas do fantastycznej wersji Chin z końcówki X wieku. W grze wcielamy się w szermierza przemierzającego świat i stawiającego czoła przeciwnikom, który szuka miejsca dla siebie w krainie pogrążonej w konflikcie. Kilka dni temu studio Arrowhead ogłosiło niespodziewaną nowinę. Helldivers 2 straci łatkę konsolowego ekskluzywa Sony i trafi na Xboxy Series X i S już tego lata, a dokładnie 26 sierpnia. To pierwszy raz, gdy japońska korporacja wyda grę na konsolę Microsoftu. Co ważne, tytuł zaoferuje funkcję crossplay, co oznacza, że posiadacze Xboxów zagrają z PC-towcami i użytkownikami PS5. Na oficjalnej stronie można już składać preordery na 2 edycje strzelanki. Dodam, co pewnie i tak wiecie, że Helldivers 2 to sieciowa strzelanka, w której gracze wcielają się w tytułowych Helldiversów, specjalne oddziały żołnierzy superziemi walczących o powiększenie wpływów swojej rodzimej planety. Mimo że gra nie oferuje kampanii jako takiej, rozgrywka obudowana jest w bogate tło fabularne, a aktualizacje regularnie odmieniają sytuację na frontach kosmicznej wojny. Twórcy Last Epoch zapowiedzieli trzeci sezon zatytułowany Beneath Ancient Skies. Jego start zaplanowano na 21 sierpnia. Niestety na razie otrzymaliśmy tylko krótki zwiastun i na szczegóły dotyczące zawartości tego sezonu musimy jeszcze trochę poczekać. Pewne wydaje się być jedynie to, że Beneath Ancient Skies położy duży nacisk na erę prehistoryczną. Podróżowanie w czasie to kluczowy element Last Epoch, ale dotychczas historia skupiała się głównie na przyszłości. Wygląda na to, że nowy sezon pozwoli nam spędzić nieco więcej czasu w bujnej dżungli wśród dinozaurów. Jeśli chodzi o nowe mechaniki, nie wiemy praktycznie nic. Z opublikowanej w grudniu roadmapy wynika, że twórcy planowali dodanie do gry Pinnacle Bossa, aktualizację monolitu, kontynuację historii, tzw. pieczęcie umiejętności, system transmogryfikacji barwników, a także usprawnione sterowanie padem. Być może niektóre z tych elementów będą częścią właśnie nadchodzącego sezonu. We wrześniu minie rok od debiutu Warhammer 40,000 Space Marine 2. Aby uczcić tę wyjątkową okazję, twórcy przygotowują dużą aktualizację z nową zawartością. Potwierdzili też, że nie zamierzają zwalniać tempa rozwoju gry w kolejnych miesiącach. Urodzinowa dostawa nowości trafi do gry w 2 częściach. Najpierw ukaże się patch 9.0 obejmujący głównie poprawki balansu. Głównym daniem będzie jednak aktualizacja 10.0 zaplanowana na wrzesień, która wprowadzi zupełnie nowy tryb rozgrywki PvP. Deweloperzy nie ujawnili wielu szczegółów, oprócz tego, że rozegra się na nowej mapie, gracze zmierzą się ze sobą w 2 drużynach lojalistów i wojowników chaosu, pojawi się możliwość pokierowania Hellbrutami, czyli potężnymi mechami chaosu. Aktualizacja 10.0 doda również kolejny rodzaj broni białej, Power Axe. Ponadto twórcy potwierdzili, że wciąż pracują nad nową klasą Tech Marine, ale nie wygląda na to, aby planowali ją wydać już we wrześniu. Trzeba jasno powiedzieć, że Rockstar sprawił sporą niespodziankę fanom Red Dead Online. Kilka dni temu gra otrzymała dużą aktualizację zatytułowaną Strange Tales of the West. Fani w komentarzach podkreślają, że podobna sytuacja nie miała miejsca od lat. Od 2022 roku rozwój gry polegał na wydawaniu mniejszych aktualizacji z bonusami do zdobywanego złota i doświadczenia oraz powtarzalnymi misjami telegramowymi. W przypadku Strange Tales of the West deweloperzy poszli o krok dalej i przygotowali tło fabularne z udziałem dziennikarza Theodora Lewina. Jak niektórzy zapewne pamiętają, to on zlecił Arturowi Morganowi odnalezienie legendarnych rewolwerowców w Red Dead Redemption 2. Strange Tales of the West uderza w horrorowe tony. W trakcie podróży gracze napotkają hordy żywych trupów, złowieszcze roboty i upiorne stwory czające się na mokradłach. Weźmiemy również udział w poszukiwaniach zaginionego naukowca, który prowadził dziwne badania na szajce morderców. Co ciekawe, pełna nazwa aktualizacji zawiera dopisek Volume 1, co oznacza, że to nie wszystko, co przygotował dla nas Rockstar. 2 lipca na PC-tach i najnowszych Xboxach zadebiutowała darmowa strzelanka Mecha Break.
Produkcja jest nastawiona na sieciowe potyczki zarówno PvP, jak i w kooperacji. W szczytowym momencie dnia premiery na platformie Steam w grze przebywało ponad 130 000 graczy jednocześnie. Mimo dużego zainteresowania tytuł zbierał mieszane opinie. Głównym powodem niezadowolenia graczy jest system mikropłatności. Chodzi przede wszystkim o ceny przedmiotów kosmetycznych, a także dostępność różnych bezpłatnych form modyfikacji wyglądu mechów. Przypomnę, że Mecha Break to produkcja, w której podczas rywalizacji multiplayer przejmujemy kontrolę nad szybkimi, zwinnymi mechami. Podczas tegorocznego Xbox Games Showcase zaprezentowano produkcję, która może przypaść do gustu fanom serii Splinter Cell i Metal Gear Solid. Mudang 2 Hearts to utrzymana w konwencji political fiction przygodowa gra akcji z elementami skradanki, która przenosi nas w niedaleką przyszłość. Gracz trafia do zjednoczonego narodu Korei, wcielając się w żołnierza, terrorystę oraz gwiazdę K-popu. W omawianym tytule akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Gra została podzielona na misje, których przebieg nieco różni się w zależności od tego, w kogo się wcielamy. Podczas gdy Ji-Jong-tae oraz Ghost neutralizują zagrożenia, walcząc wręcz i przy pomocy broni palnej, Gavi musi omijać je po cichu. We wszystkich przypadkach kluczem do sukcesu są jednak rozważne, taktyczne działania oraz umiejętne wykorzystywanie wyposażenia i zdolności poszczególnych postaci. Ważną rolę odgrywa też robienie użytku z możliwości oferowanych przez otoczenie. Gra pozwala m.in. ukrywać się za osłonami, przemykać za plecami wrogów i eliminować ich z zaskoczenia, a także wspinać na obiekty. Tytuł powinien zadebiutować już w przyszłym roku. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, które zaczyna się od niecałych 5 zł. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!